Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj przyszliśmy z Dolarem na tą łąkę, żeby zrobić film o roślince, o której ja dawno już myślałam i wy prosiliście mnie o to. Ale staram się, jak wiecie, robić filmy o roślinach, które mogę wam pokazać, zaprezentować w naturze. A ponieważ ja taka ogródkowa nie jestem i u mnie w ogródku ja wolę iść. Chodź tu, Dolarku, chodź słonko, chodź, tu. Ja wolę iść do lasu i zabrać, co tam jest już i podlane, i nasadzone. Taki leniuszek trochę ogródkowy ze mnie, więc ja tej rośliny w domu nie mam. Ale wyobraźcie sobie, że tu na tej łące ja ją znalazłam. A o czym mowa? O jakiej super wartościowej roślinie? Już wam wszystko tłumaczę. A mowa jest, kochani, o roślince, która wśród tutaj różnych innych sobie rośnie. Kojarzycie wszystkie te rośliny, ale ja przyszłam specjalnie do niego. Widać, że nie tylko ja, bo jeszcze pszczoła też. Ja przyszłam do nagietka. Wiele razy wspominałam i wam, i moim studentom mówię, jaki to nagietek jest cudowny ze względu na swoje właściwości lecznicze, przede wszystkim przeciwzapalne, ale o tym jeszcze będę mówiła. Natomiast ten nagietek lekarski, Calendula officinalis, zwany jest też słonecznym kwiatem ogrodów. No jak się na niego patrzy, to trudno się dziwić, że tak jest. I on towarzyszy ludziom od wieków już. Te koszyczki jego pełne światła, jakby to światło tak zbierały, wschodzą każdego ranka, żeby na nowo powitać dzień i co? I dać świadectwo trwałości życia, również tego roślinnego. Ten kwiat posiada niezwykłą zdolność zamykania się wieczorem. On się zamyka wieczorem. Jak macie go w ogrodach, to na pewno wiecie. Tutaj taki zamknięty też jest. Zamyka się wieczorem, otwiera się z pierwszymi promieniami słońca i to budziło dawniej przekonanie, że on kryje w sobie jakąś tajemną więź ze światem niebieskim. Poeci, zielarze przypisywali mu zawsze moc rozjaśniania myśli, rozjaśniania serc, a w wiejskich ogrodach, tam gdzie był i gdzie rósł i gdzie kwitł, uchodził za talizman zdrowia i szczęścia. Bo nagietek jest też rośliną, która łączy w sobie delikatność, prawda? Jak się na niego patrzy, to on jest taki kruchy, delikatny, ale i wielką siłę. Natomiast, dlaczego słońca? Bo jak się patrzy na te płatki, to są jak małe promyczki zatrzymanego słońca, czyż nie? No tak właśnie jest. A teraz wam powiem, gdzie on występuje generalnie. Tutaj na pieńkach sobie usiadłam, za mną też jest nagietek. Zaraz się do niego zbliżymy, opowiem wam o morfologii, ale dlaczego jestem taka zadowolona, że go tutaj znalazłam? Dlatego, że on w zasadzie dziko nie występuje. Tu musiał być po prostu może jakiś ogród kiedyś i ktoś ten nagietek miał. Generalnie pochodzi on z rejonu Morza Śródziemnego i znany był, jak już wspominałam wam wcześniej, od setek lat i znany i ceniony, wykorzystywany w fitoterapii. W Polsce gdzie? W Polsce go można spotkać właściwie, jak macie ogrody, to w każdym ogrodzie obok aksamitki, turków, jak mówił kiedyś mój dziadek. Nie lubiłam tego zapachu specjalnie, ale mój dziadek uwielbiał, babcia też. Wiedzieli, dlaczego te kwiaty są takie ważne, ale były też nagietki. I one były, oprócz tego, że gdzieś tam babcia zrywała i nam przemycała w herbatkach, to jeszcze były po prostu hodowane dla niezwykłości i dla piękna, bo one zdobią i kolorem, i swoją fakturą każdy ogród. No a poza tym oczywiście mają szereg właściwości leczniczych.
nagietek no jest taką tradycyjną polską ogrodową rośliną, nie? Taka by się wydawało, że taka polskość jak w maku, tak jest i w nagietku. Jakie on gleby lubi? Gleby żyzne, może dlatego w tych ogrodach się tak dobrze czuje, przepuszczalne, raczej nasłonecznione stanowiska. No jak się na niego patrzy i w świetle tego, co Wam przed chwilą opowiedziałam, to wcale nie dziwi. Kwitnie od czerwca do października, więc jeszcze sobie troszeczkę pokwitnie i tu też jest taką wdzięczną rośliną, że nie kwitnie, przekwita, tylko po prostu cały czas można się nim cieszyć. I w zasadzie ten cykl kwitnienia jest nieprzerwany i to powodowało, że dawniej uznawano go też za symbol takiego wiecznego odradzania się. A jak on wygląda? No wiecie dokładnie, ale żeby tej tradycji na kanale stało się zadość, to zbliżymy się i opowiem Wam o tej morfologii jego. Nagietek to jest roślina jednoroczna. Jesteś tu bliżej? O tak. O wysokości 30 do nawet 60 cm. Ona się wyróżnia takim soczystym kolorem łodyg i ciepłym blaskiem kwiatów. Może być pomarańczowy, może być żółty. Te pomarańczowe mają więcej związków czynnych, zwykło się mówić, no bo tych karotenoidów przede wszystkim wiecie, że one nadają taką barwę pomarańczową i czerwoną i żółtą rośliną, ale to jeszcze za chwilę sobie o tym powiemy. I co? Łodygi są wzniesione, są rozgałęzione, jak tutaj widzicie, o tutaj już przekwitł i są, zaraz do tego dojdziemy, rozgałęzione, delikatnie owłosione. Liście są lancetowate, pokażmy, liście są lancetowate, całobrzegi, nie mają tutaj nic na brzegach, nieco lepkie, zresztą jak się kwiaty zbiera, to też są całe oblepione, ja zbierałam, bo pokazywałam Wam macerat z nagietka, który mam zrobiony i miałam całe oblepione ręce, więc to nie ulega wątpliwości. A kwiaty zebrane są w koszyczki i mogą mieć barwę, jak już wspominałam, od jasno-żółtej do pomarańczowej. W smaku są lekko gorzkawe, ale mają a zapach taki subtelno, trochę żywiczo, może kwiatowy. Nie wiem, no jak kto go określi, tak określi. I teraz uwaga, nasionami, bo ma tutaj nasiona, z których odradza się co roku, tak, ta roślina. Owocem jest taka wygięta, kolczasta niełupka, proszę zobaczcie, przypominająca haczyk, nie? Przypomina to trochę taki haczyk. I to łączono też często z tym, że mówiono, że on zahacza czy łapie w ten sposób szczęście i zdrowie. Czyli to był taki haczyk szczęścia i zdrowia w dawnej symbolice ludowej. No tak wygląda ten nasz nagietek. Wiecie co? Wstałam, bo ja zauważyłam, że tu wśród tych różnych roślinek jest też ogórecznik. Patrzcie, o ogóreczniku nie było jeszcze filmu na kanale. Jak zdążę, to może Wam nagram. No dobrze, ale jest i lebioda, jest i koniczyna, jest i krwawnik, jest i gwiazdnica, żółtlica. Jezu, ile tego jest. Jest i mak, jest i tam haber gdzieś widziałam. No naprawdę bardzo dużo tych wszystkich roślinek tu jest. No ale wracamy do naszego nagietka. No nie, jeszcze muszę, bo zobaczcie, co ja tutaj zobaczyłam. Co rośnie przy tej stercie takich bali brzozowych. Mięta polna. I faktycznie spróbowałam. No i to jest mięta bez wątpienia. Także muszę sobie tej mięty też troszeczkę urwać i zrobić z naparek dzisiaj. No może przyjdę też zrobić film. Ach, no tu jest tyle rzeczy. Tu musiał być jakiś ogród. Słowo daję. No dobrze. Dolarek siedzi tam. Dlaczego siedzisz tam? Boisz się tutaj przyjść przez te wszystkie krzaczki? On się obraził, bo uciekał i trochę na niego nakrzyczałam. No to nic, a ja szybko robię dalej dla Was o nagietku. Idzie, chyba już się odobraził. A ja powiem Wam teraz szybko jeszcze o związkach czynnych. Już wspominałam o karotenoidach, ale takie koszyczki nagietka to jest naprawdę całe laboratorium natury, bo z jednej strony zawiera
te karotenoidy, czyli likopen, które nadają właśnie kwiatom taką intensywną barwę i chronią organizm przed wolnymi rodnikami, między innymi mają działanie przeciwutleniające, już nie mówię o tym, że przeciwzapalne, ale też ma saponiny triterpenowe, alkohole triterpenowe, które też działają przeciwzapalnie i wspomagają gojenie się ran. Co ty tam zjadasz? Jakieś roślinki. Ma flawonoidy, które pełnią funkcję naturalnych też antyoksydantów i wspierają mikrokrążenie. Czekajcie, ktoś jedzie? No dobra, już nie. Co tam jeszcze ma? Ma olejek eteryczny, który ma właściwości przeciwgrzybicze, ma właściwości przeciwbakteryjne. Ma co? Ma fitosterole na przykład, tak? Które regenerują nam błony śluzowe. Ma kwasy fenolowe, które też mają działanie takie antyseptyczne i wzmacniają w ogóle działanie antyseptyczne wszystkich tych związków. I te związki współdziałają ze sobą w nagietku. Tak jak Wam mówiłam, ja nie jestem zwolenniczką standaryzacji do końca, bo są takie badania i na głogu, i na grzybach maitake, które pokazują, że wyekstrahowane związki, które mają jakieś działanie, tak, bo standaryzacja polega na tym, że się ekstrahuje jakiś związek o określonym działaniu, które się wcześniej wprzódy zbadało i jakby zwielokrotnia się zawartość tego związku w jakimś preparacie. Ale badania pokazały, że z roślinami nie zawsze tak jest. Że w głogu czy właśnie w grzybach maitake wyekstrahowany związek przestawał w ogóle działać, bo on był pozbawiony swoich kolegów i koleżanek. A on właśnie działa w tym całym wachlarzu prawidłowo, a wcale nie samodzielny. Więc u nagietka też te związki się nawzajem wspierają i dlatego nagietek jest taką rośliną cenioną i wszechstronną w fitoterapii. Przepraszam, musiałam na chwilę przerwać, bo dzisiaj jest niedziela i chodzą ludzie od czasu do czasu, jak jeżdżą na rowerze tutaj po tej dróżce, albo właśnie szedł piesek, więc ponieważ Dolar nie ma smyczy, więc musiałam mu trochę więcej uwagi poświęcić, ale został tu, bo jest kochany. No dobrze. I teraz powiemy trochę o działaniu nagietka. Już mówiłam Wam, że ma bardzo silne działanie na wielu płaszczyznach, ale przede wszystkim jest tą rośliną o niezwykle silnym działaniu. Znowu ktoś jedzie. O niezwykle silnym. Patrzą na mnie, co ja tutaj robię, a ja kręcę dla cioci ziółkowych moich ziółek film. Tak, nie macie co patrzeć. O niezwykle silnym działaniu przeciwzapalnym. On nam też redukuje obrzęki, zaczerwienienia, stany zapalne skóry, bo to nie tylko wewnętrznie on nam świetnie działa przeciwzapalnie, ale też zewnętrznie. Oprócz tego ma działanie antyseptyczne, ma działanie grzybobójcze. Przez to też we wszystkich na przykład takich drożdżakowych infekcjach skóry on się świetnie sprawdzi. Wiecie, że nagietkowa maść jest świetna na wszelkiego rodzaju gojenie ran, na regenerację naskórka, dlatego w oparzeniach, w otarciach, owrzodzeniach, odmrożeniach, odleżynach te maści nagietkowe stanowią podstawę jakby naturalnej terapii. Ale też działa rozkurczowo na mięśnie gładkie, więc jeżeli na przykład mamy bolesne miesiączki albo skurcze jelit, to świetnie nam pomoże ten nagietek. Wspiera wątrobę, dlatego że ma działanie żółciopędne. I tutaj musimy też uważać, bo jak ktoś ma problemy i niewskazane jest jakby zbyt duże, czy z trzustką, czy wątrobą problemy wydzielanie żółci, to musi na nagietek uważać. Ale jeżeli nie, to on świetnie poprawia nam też trawienie. Ma właściwości kojące, uspokajające, więc we wszelkiego rodzaju preparatach wspomagających nasze nerwy, uspokajające właśnie też może być zastosowane. A teraz Dolarek, który siedzi przy nagietku, opowie Wam. Opowiedz, Dolarku, jakie ma zastosowanie nagietek. No, mów. To, co Pancia już mówiła, tak? Egzemy, trądzik, schorzenia dermatologiczne, na to wszystko zewnętrznie nagietek jest super. Można też nim, jeżeli ktoś ma na przykład jakieś stany zapalne jamy ustnej, gardła, dziąseł, może oczywiście sobie robić do płukania takie napary z nagietka. W postaci kropli jest czasami stosowany nagietek na zapalenie spojówek, też świetnie działa.
wewnętrznie jeszcze mówiłam, no przeciwzapalnie, ale we wszelkich nieżytach żołądka, nadkwasocie, o wątrobie już mówiłam, że chorobach wątroby, ale też to, o czym też wspominałam, dróg żółciowych, bolesnych miesiączkach, bo też mówiłam, że działa rozkurczowo, tak? No, ale na tę skórę to on bardzo super działa i wiecie, że w kosmetologii, w kremach, we wszelkiego rodzaju preparatach, bardzo często w tonikach, maściach, szamponach, on jest jedną z podstawowych substancji, a działa delikatnie, więc również w tych preparatach dla dzieci on się znajduje. No to działanie regeneracyjne, przeciwzapalne jest naprawdę bardzo silne, dlatego on powinien być naszym pierwszym wyborem w apteczce. I dlatego Pancia zrobiła macerat, nagietka i będzie, Zalarek coś tam znowu widzi, i będzie robiła maść i krem. A jak możemy go stosować? No już mówiłam, możemy zrobić sobie napary z nagietka. Możemy stosować wewnętrznie i zewnętrznie. Możemy sobie zrobić macerat olejowy i potem krem czy maść. Możemy sobie zrobić ocet z nagietka. Możemy sobie zrobić nalewkę też z nagietka. No wszystkie metody, które oczywiście wysuszyć i potem stosować do herbatek. Wszystkie metody, które są Wam znane do przetwarzania ziół, możemy w przypadku nagietka też zastosować. Czy on nie jest śliczny, to mój pieseczek? Prześliczny. Tak, śliczny. A teraz na koniec powiem jeszcze Wam, kochani, jaką nagietek odgrywał rolę w wierzeniach ludowych, bo odgrywał rolę też znaczącą. Wspominałam już na początku, że uważano go za symbol słońca i za symbol nieśmiertelności. Zawieszano nad drzwiami, aby chronił dom przed złymi duchami i przed chorobami. Dodawano go do potraw, aby zabezpieczał przed truciznami i przed złymi urokami. Kobiety nosiły sobie płatki nagietka i wierzyły w to, że przyciągną one miłość i przyciągną płodność. W Anglii był znany jako Mary's Gold i był święcony w dni maryjne, tak? Czyli złoto Marii. Wierzono też, że codzienne patrzenie na kwiaty nagietka, jak macie ogród, to proszę bardzo, patrzcie codziennie, bo to podobno odpędzało melancholię i dodawało pogody ducha. Zresztą z tym wiąże się też to, że w medycynie ludowej nagietek był stosowany do rozjaśniania serca i do ochrony przed smutkiem. A może właśnie dlatego, że te jego preparaty działają też uspokajająco i przeciwdepresyjnie. Wiecie, że często te wierzenia ludowe ludzie nie potrafili do końca wytłumaczyć, dlaczego tak jest, ale wiedzieli, że to działa w taki, a nie inny sposób. Dlatego tutaj jak najbardziej znajduje potwierdzenie działania nagietka również na tym polu, znajduje potwierdzenie w jego biochemii. No i co? I łączył w sobie ten pierwiastek leczniczy z pierwiastkiem magicznym właśnie. A te złote kwiatki nagietka były traktowane jak amulety światła i amulety życia. Tutaj jeszcze widzicie dobrze te haczyki przyciągające radość, szczęście i zdrowie i pod nimi nasionka, które będą się rozsiewać, aby w przyszłym roku powstały piękne, nowe nagietki. No co, Dolciu, to idziemy. Czekajcie. Opuszczamy już naszą łąkę, idziemy dalej. Mam nadzieję, że przyjemność Wam sprawiłam tym filmem o nagietku. Sobie też, dlatego że uwielbiam tę roślinkę, zwłaszcza, że powiem Wam szczerze, ja byłam na nagietek uczulona. Nie mogłam, dlatego że kiedyś napiłam, jak byłam mała, posmarowałam się kremem z nagietka i wyglądałam jak 3. stadium zaawansowania różyczki. Miałam bardzo jakby taki dystans do tej rośliny, trzymałam się z daleka. Ale zawsze opowiadałam i Wam, i moim studentom, nagietek jest cudny, bo wiedziałam, że on cudny jest. I w końcu się odważyłam i spróbowałam przed jednym z wykładów, żeby im faktycznie, gdzie nagietek był jednym z bohaterów, żeby im faktycznie udowodnić, że taka super to jest roślina. Mówię, a niech się dzieje wola nieba. I słuchajcie, nie jestem już uczulona na nagietek.
więc mogę sobie te nagietkowe preparaty stosować, dlatego nazrywałam, będę stosować, mam już ususzone, będę pić, bo nagietek to jest naprawdę cudowna roślina i polecam Wam ją. Jeżeli macie, zbierajcie, suszcie, przetwarzajcie. A my widzimy się, czekajcie, bo ta droga taka się jakaś tutaj, nie widzicie takiego pięknego krajobrazu. A my widzimy się w następnym filmie, który właśnie idę do Was nakręcić, więc znowu będę tak samo ubrana. Pa, pa!